Serdecznie zapraszam do odcinka 11 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 10. W poprzednim 10. odcinku opowiedziałem o postaci prowadzącej politykę wyjątkowo niekorzystną dla interesów korony Królestwa Polskiego. W tym odcinku opowiem o planach księcia litewskiego Witolda. W 1399 roku nad brzegami rzeki Worskli rozegrała się jedna z największych bitew średniowiecznej Europy, nazywana Bitwą pod Worsklą. Dla wyjaśnienia, Worskla jest rzeką na terytorium Rosji i Ukrainy i jest lewym dopływem Dniepru. Największym miastem nad Worsklą jest Połtawa, znana już od 1174 roku, przynależąca do Rusi Kijowskiej. Powróćmy do bitwy nad Worsklą. W bitwie brały udział wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego ówczesnych sojuszników pod wodzą księcia Witolda, walczące przeciwko wojskom tatarskim Złotej Ordy, dowodzonymi przez Edygeja. Powstaje pytanie, dlaczego doszło do tej bitwy i jakie były jej konsekwencje? Otóż okazuje się, że wielki książę litewski Witold wcale nie walczył ze Złotą Ordą w obronie swojego państwa, czyli Litwy, ale podjął się tej bitwy z powodu kalkulacji czysto politycznej, o mało szlachetnych celach. Tak naprawdę to Tochtamysz chciał powrócić na tron Złotej Ordy, a Witold bardzo chciał mu w tym pomóc. Wyjaśnię parę szczegółów. Złota Orda była państwem mongolskim, położonym w zachodniej części imperium Czingis-Hana. Państwo to zostało założone około roku 1240 przez wnuka Czingis-Hana, Batu-Hana. Stolicą Złotej Ordy było Saraj Batu. Złota Orda prowadziła bardzo agresywną politykę zewnętrzną, polegającą na podbojach ziem na zachód od Mongolii. W swoim największym zasięgu obejmowała terytoria na zachód od Irtyszu do gór Kaukazu, Morza Czarnego do rzecza Wołgi i Kamy, uzależniając przy tym wszystkie księstwa ruskie. Na początku Złota Orda dzieliła się na Błękitną Ordę Zachodnią i Białą Ordę Wschodnią, ale w 1378 roku połączył obie części Tochtamysz, który rok wcześniej był hanem Ordy Białej Wschodniej. W 1380 roku Tochtamysz obalił Mamaja, wodza tatarskiego, przywódcę Ordy Błękitnej, stając się hanem całej Złotej Ordy. Mamaj po przegranej bitwie na Kulikowym Polu został zamordowany przez stronników Tochtamysza. W 2 lata później, w 1382 roku, Tochtamysz po 3-dniowym oblężeniu Moskwy spalił ją. Przy okazji spalił Włodzimierz, Perejasław-Zaleski, Możajsk, Dmitrów, Borowsk, Zwienigorod, Jurijew i Kołomnę. Swoimi barbarzyńskimi czynami zmusił książęta ruskie do uznania zwierzchnictwa Złotej Ordy i płacenia daniny. W 1386 roku zdobył i zniszczył Tebriz, stolicę Azerbejdżanu Wschodniego, ale rok później został rozbity przez swojego wcześniejszego sojusznika Timura w Dagestanie. Proszę zwrócić uwagę, że podboje Złotej Ordy nie ograniczały się tylko do zdobywania kolejnych miejscowości, ale zdobyte miasta były zawsze niszczone, a najczęściej palone. W 1391 roku doszło do kolejnej potyczki wojsk Timura z wojskami Tochtamysza nad Wołgą koło Kundruczy, po której pokonany Tochtamysz salwował się ucieczką na Litwę. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, czyli powodu bitwy nad Worsklą. Otóż Witold, udzielając pomocy Tochtamyszowi, liczył na korzyści terytorialne dla Litwy, a przede wszystkim na zawarcie sojuszu ze Złotą Ordą,
przeciwko księstwu moskiewskiemu. Dzięki temu Wielkie Księstwo Litewskie stałoby się niekwestionowanym władcą całej Rusi. Gdyby udało się pokonać Złotą Ordę, oddając jej przywództwo w ręce swojego sprzymierzeńca Tochtamysza, to całe księstwo moskiewskie byłoby uzależnione od dynastii Jagiellonów. Czyli tak naprawdę chodziło o władzę, bogactwo i podboje, które uczyniłyby Litwę mocarstwem na wschodzie. Dlaczego jednak Władysław Jagiełło wciągnął polskie wojska do tej nieswojej wojny prowadzonej przez wielkiego księcia Litwy Witolda? Po stronie Witolda i Tochtamysza walczyły wojska polskie, mołdawskie, a nawet krzyżacy w liczbie około 500. A po stronie Złotej Ordy Tatarzy, dowodzeni przez Edygeja. Witold dysponował około 38 000 żołnierzy przeciwko 90 000 Tatarów. Bitwę wygrali Tatarzy Złotej Ordy, których zginęło około 3,5 do 6 tysięcy, podczas gdy Witold stracił około od 15 do 20 tysięcy sprzymierzonych żołnierzy, w tym wielu Polaków. Utracono również wszystkie tabory, działa i większość sztandarów, a porażka przekreśliła plany podporządkowania Rusi Moskiewskiej Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. Nasze niefortunne unie z Litwinami wyniszczyły całą koronę Królestwa Polskiego, osłabianą coraz bardziej przez nieswoje wojny z Krzyżakami czy Moskwą. Nasza współczesna rzeczywistość niewiele różni się od tamtej za czasów Jagiellonów około 600 lat temu. Naszym domniemanym wrogiem jest znowu Federacja Rosyjska ze stolicą w Moskwie, a rządzący nami osobnicy co prawda nie są Litwinami, ale mają silne związki z sąsiadami zza zachodniej granicy i zza Wielkiej Wody. Jednak główny plan sług szatana nie uległ zmianie i tak samo jak Jagiellonowie próbują nas wciągnąć do nieswojej wojny. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 11, w którym opowiedziałem o wielkomocarstwowych planach księcia litewskiego Witolda. Serdecznie zapraszam do odcinka 12 pod tytułem Unia, część 11.